Niezwykle istotne dla nas w UpToDate jest to, żeby pozostawać autentycznym, żebyśmy szczerze przynosili tę ideę na grunt programu, na grunt promocji, żeby ten festiwal nie był po prostu produktem, bo gdyby on miał przybrać inny kształt, to by się chyba szybko skończył, bo by nam się już nie chciało go organizować w taki sposób. Idea festiwalu zrodziła się w głowie Jędrzeja Dądziło, zwanego Detek, nie? I on bardzo chciał. On miał takie parcie, takie ciśnienie, ale są to brudne słowa. On miał motywację, inspirację w sobie. On miał dużą chęć zrobienia czegoś. Ja od zawsze, od kiedy poznałem muzykę elektroniczną, od kiedy zacząłem grać imprezy czy organizować imprezy, marzyłem o tym, żeby zrobić dużą imprezę, żeby ludzi zjednoczyć, żeby pokazać bardziej tą kulturę, która mnie tak kręci. Pierwsza edycja była edycją, gdzie Jędrzej coś tam wymyślił, dostał jakąś tam małą kasę. Czarek i Michał Aurikon dołączyli do niego z racji koneksji ich DJ-skich i po prostu lubienia się. Poznałem po drodze odpowiednich ludzi, Marka Litwina i Patrycjusza Włoskowskiego, którzy pokazali mi świat organizacji pozarządowych i pokazali, że można zgłosić się do samorządu, czy do miasta, czy do województwa po grant, że można napisać ofertę i być może otrzyma się pieniądze na swoje działanie. No i pierwszy pomysł na UpToDate'a otrzymał 30 000 złotych. I to był ten start, który pozwolił nam postawić pierwszy krok ku większej imprezie. Z początku myślałem, że to będzie łatwiejsze. Bardzo szybko musiałem prosić o pomoc Czarka, właśnie Karolinę, Michała. Zobaczyłem, jak to tak naprawdę jest duże przedsięwzięcie zrobienie czegoś takiego, bo to od rzeczy administracyjnych, tego, żeby był internet i drukarka w biurze, do tego, żeby każdy kabel był dopięty na każdej z wielu scen festiwalu, które grają do 6 rano, a niektóre zaczynają się już o 18 czy o 17. Pierwszy UpToDate był dla nas takim sukcesem, który nas przerósł, bo bilety się wyprzedały na 2 tygodnie przed imprezą i zwiększaliśmy pojemność imprezy w ostatnim tygodniu, bo było takie zapotrzebowanie. Co prawda bilety były po 20 zł, ale to było robione właśnie po to, żeby ta impreza była dostępna, żeby ludzie mogli z niej skorzystać, zobaczyć jaka to jest kultura i że to nie jest nic dziwnego, dzikiego. Czarek wymyślił jakąś tam scenę, jakąś tam scenografię, ja po prostu mu pomagałam to zrobić i to tyle było tak jakby mojego działania. Z kolei już kolejną edycję, jakby może nie do końca planowaliśmy całościowo razem, ale ja po prostu weszłam jako osoba, która była w stanie zrobić coś tam technicznego i postawić jakąś tam scenografię i tak jakby nikt nie wnikał w ogóle, co kto robi, każdy robił swoje w budżecie jaki mamy, czyli praktycznie zerowym i jakoś tam to wychodziło. Nie organizowało się tego tak jak dzisiaj, że się przywozi, robi produkcję, przywozi się artystów i tak dalej. Trzeba było fizycznie wysprzątać, poprzenosić, pobudować. No to były inne czasy, inne założenia, też inne budżety. To nie była impreza tak profesjonalna jak dzisiaj. No dzisiaj w świetle dzisiejszych standardów to po prostu by też nie przeszło. No ale miało to swój taki magiczny klimat. Z każdym rokiem ludzie dochodzili do festiwalu. Ludzie się dołączali. Pierwsze lata to było coś takiego, że to bardziej był ruch społeczny niż przedsięwzięcie. No my robimy ten festiwal UpToDate jako stowarzyszenie. Jest to generalnie działalność non-profit, ale sam początek to był jak taka mini rewolucja, bo w Białymstoku nie było czegoś w tym kształcie. W ogóle cała ściana wschodnia, jakby to był 2010 rok, było inaczej i ludzie bardzo nam pomagali. Ludzie pracowali za darmo, za pół darmo, bo tak trzeba było, bo inaczej by się to nie odbyło. Wspierali nas jak tylko mogli, wolontariat. Niektórzy ludzie są od samego początku festiwalu, czyli zaczynali mając lat na przykład 19 i teraz mają już lat 30. Na UpToDate jestem od początku, byłem na każdej edycji.
Na pierwszej jako uczestnik, a od drugiej byłem już wolontariuszem. Dostałem się tam naprawdę przypadkowo, poznałem fajnych ludzi, którym na czymś zależało i chciałem po prostu jakoś im pomóc. W międzyczasie nauczyłem się z nimi pracować, nauczyłem się bardzo wiele od nich. Każdy z nich tak naprawdę ma jakieś swoje predyspozycje, w których się rozwinął. Jędrzej jako dyrektor programowy, jest Czarek, który jest dyrektorem kreatywnym festiwalu, jest Maciej Maksimowicz, który odpowiada za produkcję, Karolina, która odpowiada za design festiwalu. I tak jak widzę, jak te osoby się rozwijały na przestrzeni tych 13 lat, jak dojrzewali w swojej roli. Tak samo my, osoby, które gdzieś tam dołączyły do nich po drodze, uczyliśmy się od nich tego wszystkiego, bo to oni byli trochę naszymi takimi przewodnikami w tym wszystkim. W roku 2016 wymyśliliśmy, żeby zrobić reklamówkę. Mam na myśli torebkę, niektórzy mówią na to siatka w innych częściach Polski. Taką w stylu Hugo Boss reklamówek na ulicy, kiedyś tego było dużo więcej. I zrobiliśmy po Zdrotechno takie reklamówki, jakby projekt. Pomyśleliśmy, jeszcze reklamówek nie było fizycznie. I ja tak sobie siedziałem, myślałem o niczym i nagle przychodzi mi do głowy pomysł. Zaraz, mam ojca z wąsem, chłop z taką reklamówką, trzeba coś z tym zrobić. I zaczęliśmy pracować nad filmem. Na zakupy do chałupy w PKS-ie. Przyjechaliśmy około, nie wiem, 3000 kilometrów. W nasze góry, na Mazury. W całym podlaskim województwie, od północy po południe, po Siemiatycza. Taka fantazja? Tam na tych schodach, jak oni zaczęli iść, to szok. Szok, żeby tyle ludzi przyszło dosłownie na jakąś tam zajawkę na nie wiem, czy na Facebooku, gdzie oni tam to poinformowali o tym. I żeby namówić swojego tatę, żeby wyszedł przed kamerę, popajacował trochę był poważny i tak dalej i sprzedał kawał tak naprawdę siebie i swojego życia. Człowiek, który całe życie pracował i jakby nigdy nie miał ze światem filmu czy kultury za wiele wspólnego. Zawsze bardziej był odbiorcą niż twórcą i zaproszenie go przed kamerę to jest coś. I pomyślałem, jak to zrobić i szukając ścieżki, jak zoptymalizować jego zgodę potencjalną na to wszystko, pomyślałem, że spotkam się z moją mamą i z nią zagadam, jak ojca podejść. Nie, że ojca nie znam, ale trzeba sprawdzić, nie? Odbić swoje myśli od kogoś. I idąc na spotkanie z mamą, przypomniało mi się, jak ona opowiadała o swojej babci. Przyszedł do mnie Czarek, bardzo prosił, bo zawsze tam, jak się spotkamy w rodzinie, to coś się opowiada. Ja opowiadałam dużo o babci swojej, tak? O której jest mowa w tym spocie reklamowym. Dużo, bardzo dużo jest tam babci. No i Czarek mnie tak namawiał, ja długo nie chciałam się zgodzić, ale on mnie tak namawiał i prosił, żeby mamo, a tak opowiadasz, a to posłuży i może wtedy więcej starszych ludzi przyjdzie. Za jakiś czas dowiedziałam się, że ten pomysł wyślij pocztówkę do babci będzie, tak? No i wtedy chyba mnie to przekonało, tak? I tak z mężem rozmawialiśmy i tak, no trzeba to synkowi zrobić, jak już prosi, to trzeba to zrobić, tak? Strasznie się wzruszyłam, nakręcając ten spot, bardzo. Do dziś jak oglądam, bo czasami sobie wracam do tego spotu, to zawsze łzy mi lecą. No, cudnie to wyszło, cudnie i poruszyło masę ludzi, bo pamiętam tą ogromną kolejkę młodych do poczty na festiwalu, żeby wysłać pocztówkę. No, byłam w szoku i do dziś dla mnie to jest niepojęte, że to tak się stało, że się tak udało, tak? No ma ten mój synek gdzieś tam poukładane coś, że on umie to wyczuć, że to będzie akurat to. Z takiego czegoś, co miało być pół żartem, pół serio, takim trochę prankiem, bo przychodzisz na festiwal rapu, techno i muzyki elektronicznej i wysyłasz pocztówkę do babci, jest to troszeczkę prank i to mnie bardzo śmieszyło, tak jakby tak pozytywnie, ale po pewnym czasie z tego się zrobiła misja, bo
bo zauważyliśmy problem samotności wśród osób starszych i tak dalej, że taka głupia pocztówka może się uśmiechać do takiej babci po prostu, jeżeli trafi na przysłowiowy kredens, czy gdzieś tam, za szybę, do regału, na telewizor i ona jest i fajnie świeci, nie? I jest takim uśmiechem, bo to też jest język analogowy, który pokolenie dziadków rozumie dużo bardziej niż reele na Instagramie. W tym momencie będzie pytanie, o które chodziło cały czas, które rozwali wam dynię. Siemacie ludzie. Jest grubsza rozkmina. Beatka i Tupak. Kto był pierwszy? Zanim powstał ten pomysł, to na przykład z Czarkiem rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić studio a la Monty Python, a la takie lata 80., że mamy kamerę, taką ogromną kamerę, która jest na jakiejś tam, że gościu musi w ogóle z wózkiem jeździć za tą kamerą. I Karolina Czarka rzuciła wątek: ej, a zróbmy coś takiego, że młodzi nie kumają, o co chodzi, a starzy kumają, o co chodzi, nie? Czy wiecie, jacy artyści wystąpią na Białystok Up to Date Festival? O, nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie znamy. Nie mam pojęcia. Słyszałam o festiwalu, ale się nie interesowałam jeszcze tym. Biosphere. Muzyka, która mnie relaksuje i wypoczywam przy tej muzyce. Inaczej mi się całkiem myśli. Aux 88. The Retarders. Robią fajne bity. Lubimy muzykę i śpiewy ichne i w ogóle, no bo człowiek musi jakoś w życiu radzić i lubić to, bo jak gdzieś z tego to znużeje, już w ogóle nigdzie nie pójdzie i nic nie będzie robił. Wtedy to naprawdę miało grubą petardę. I idąc gdzieś tam dalej, to odcinek na przykład to jest pierwowzór mojego dealera w Białymstoku, który przynosił mi towar pod drzwi i on tak zawsze: ej, słyszysz? Zaraz będę. Zaraz przyjdę, zaraz będę. Oczywiście taki protoplasta typowego ziomeczka, dresiarza spod tego, spod Klatkowskiej. I Czarek jakiś czas mnie przekonywał, żebym może się wcielił przed kamerą. Na przykład jeżeli chodzi o postać Cinka, i my się zamknęliśmy na 10 godzin u kumpla matki na chacie, nie? Po prostu sobie nagrywaliśmy. Ja miałem taki wątek, że jak się wkręciłem już w postać, to w kuchni siedziałem, nie wiem, chyba z 1,5 godziny i nawijałem po prostu do kamery. Płonie, pali się. Oberwał po uszach tylko świst. Skąd pomysły? Nie wiem, z kosmosu, kurwa, z eteru, nie wiem, skąd pomysły, no. Raz może być to Cinek, a raz może być to, nie wiem, babcia jakaś, nie? Albo jakiś dziadek, albo jeszcze coś innego. Nie? Babcia Gienia o tym, co to jest mural, dowiedziała się w chwili, kiedy się na tym muralu znalazła. Znaczy ja jej tłumaczyłem, że babciu jest taki pomysł, że tutaj zrobimy ci trochę zdjęć, wybierzemy najlepsze i potem się pojawisz na ścianie budynku, ale w gruncie rzeczy ta perspektywa chyba do niej nie docierała dopiero wtedy, kiedy wybraliśmy się na ten słynny spacer. To wszystko jest na filmiku pod tytułem Niespodzianka i babcia patrzy na siebie i mówi: matko, 9 pięter, tak wysoko zalezła i tak dalej. To jest fenomenalne. Kochana babcia przekazała mi dużo fajnych wartości życiowych. Zawsze u gości, kiedy do niej zajeżdżałem przez wiele lat, to zawsze miała, nie wiem, ze 2-3 kotlety. Można było do niej przyjechać na obiad niespodziewany i zawsze wspaniale ugościła. No, jest wspaniałą, kochaną babcią. Bardzo się cieszę, że jest tutaj z nami. Cieszę się też, że mogę się zaangażować do filmiku. Ona doskonale wie, że jest tutaj czasem biesiadnie, czasem breakor. Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Skąd się pani dowiedziała o festiwalu? Jak to skąd? Z Face'a. Na grono to już bardzo dawno nie zaglądałem. Dla kogoś, kto nie widział, nie był, prawda, to się wydaje, że na ten festiwal przyjdą chuligani. Nie, że rozruby i tak dalej, nie? A ja w kilku uczestniczyłem i byłem, i wieczorami byłem, prawda, to zupełnie jest co innego. Nie ma. Jest spokój, jest wszystko. No, wszystko tak, jak być powinno. Nie ukrywam, że jak pierwszy raz byłam na Up to Date,
to nie są moje klimaty, to nie jest ta moja muzyka, ale przyglądałam się tym młodym ludziom, jak oni wtapiają się w ten cały festiwal, jak oni nim żyją, tak? I tak sobie pomyślałam wtedy, gdybym była młoda, pewnie bym tak samo się zachowywała. To jest ich czas, tych młodych ludzi, to dla nich, tak? Bo to głośna muzyka, młodzież to już niedobrze, nie źli. Wcale nieprawda, bo tam byli wartościowi ludzie, których tam spotkałam, bardzo wartościowi, bardzo fajni ludzie. Ludzie młodzi, którzy tą młodość chcieli czerpać garściami po swojemu. Jest to miejsce dla starszych osób, ale no nie ukrywajmy, to nie jest dla wszystkich starszych osób, tak? Trzeba chyba w sobie też trochę tej młodości nosić, żeby na taki festiwal pójść. Coś w sobie mieć jeszcze taką iskrę tego, co było, jak się skończyło. Już sama decyzja podjęta przez osobę, tą plus 50 decyzja, że on pójdzie, to on wie, po co on idzie. On idzie po to, żeby uczestniczyć. On nie idzie na miasto, żeby zobaczyć, jak idzie pochód pierwszomajowy, tylko on idzie tam, żeby jakoś swoją osobą uczestniczyć. Na pewno pierwszy raz jak poszedł, pewnie chodził, patrzył, co, przyglądał się i tak dalej. A jak się wbił w ten tłum młodych ludzi, to i sam się poczuł młodszy i myślę, że czuł się bardzo dobrze. W pierwszych latach tworzenia festiwalu każdy zajmował się po trosze wszystkim. Więc to było wszystko pogrążone w chaosie, ale miało swoją specyficzną, fajną energię dzięki temu. A teraz robimy wydarzenie, które można, nie wiem, powiedzieć, że to jest wydarzenie europejskie, wydarzenie zawodowe, takie profesjonalne. Lata po prostu sprawiły, że mamy dużo większe finansowania, to jest pierwsza rzecz. Lata też sprawiły, że my jako ludzie, którzy nigdy się nie zajmowali w sumie wcześniej, jakby przed tą naszą pierwszą edycją, organizacją niczego. Znaczy Jędrzej tam może zrobił z Czarkiem jakieś secret location imprezę po prostu i to wszystko jakby, jeżeli chodzi o organizowanie różnych przedsięwzięć. Byliśmy totalnie niedoświadczeni w ogóle w niczym, ale tak jakby może nasze zaangażowanie tak duże i tak jakby wkładanie serca i 100% naszego czasu, bo potrafiliśmy zrezygnować w ogóle z jakichś w ogóle opcji zarobkowych na rzecz przez parę miesięcy realizowania festiwalu, siedzenia w magazynie i robienia właśnie scenografii. W sumie nie wiedzieliśmy, czy w ogóle jakiekolwiek pieniądze nam z tego zostaną. W sumie też dorzucaliśmy, ja pożyczałam od mamy, pamiętam trochę kasy wtedy. Niezmienne jest akurat to, że my zawsze jesteśmy przeambicjonowani, robimy ponad stan, robimy więcej niż tak naprawdę nas na to stać. I to jest taką cechą up-to-date'a, którą wszyscy widzą albo nikt nie widzi, bo się po prostu już przyzwyczaili do tego. To, co jest niezmienne, to jego formuła, czyli to, że ciągle chcemy pokazywać coś nowego, coś młodego, coś świeżego, równocześnie z drugiej strony stawiając na tej samej scenie legendy, czy też to, co tworzyło daną scenę muzycznie. Niezmienne jest też szablonowe podejście do kwestii związanych z komunikacją, z promocją, generalnie z tematem marketingowym. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w naszej działalności. Ja myślę, że Up to Date jest fenomenem na kilku poziomach. Po pierwsze, bardzo podłącza Białystok do świata i świat do Białegostoku. Tylu artystów, ile tutaj zaprosił, to jest niespotykana skala. Poza tym z perspektywy samego mieszkańca Białegostoku myślę, że Up to Date też ciekawie odkrywa to miasto dla nas samych. To znaczy w pewnym sensie możemy stać się tutaj turystami. Myślę o tym, że jeszcze zanim odkryliśmy węglówkę odkrył Up to Date. To znaczy była tam najpierw edycja Secret Location, dopiero potem odbywały się przez lata kolejne festiwale. Dzięki imprezom właśnie z cyklu Secret Location mogliśmy odkrywać, nie wiem, podziemia wiaduktu Dąbrowskiego w Białymstoku. Underground prawdziwy to był. Poza tym, nie wiem, górka w Sowlanach, czy dawny szpital dermatologiczny jeszcze przed remontem. Absolutne industrialne, surowe przestrzenie, czyli coś, co Up to Date lubi.
Dalej, Muzeum Rzeźby. Ciągle liczymy na to, że tam się odbędzie kolejny salon ambientu, ale trochę pogoda krzyżuje plany. Nie krzyżuje planów, jeśli chodzi o salon ambientu, na przykład na hali architektury, gdzie możemy się położyć na ziemi, na tych dywanach, pozdro techno, strefa ciszy i tak dalej. Kto by pomyślał, że będziemy kiedykolwiek leżeli na podłodze w auli magna Pałacu Branickich, a przecież robimy to co roku na Centralnym Salonie Ambientu. Od tego punktu takiego festiwalowego, wielkiego wybuchu, to rzecz, która jest dla mnie najważniejsza, to jest wolność twórcza, jaką mamy. Bo możemy robić rzeczy naprawdę jak chcemy. Wiadomo, że są umowy ze sponsorami, z miastem, z województwem i pewnych rzeczy z dumą się trzymamy. Ale to, że my możemy robić w miarę możliwości, jak na taką dużą inicjatywą, rzeczy po swojemu. I ta wolność twórcza pozwoliła temu, że i zakwitł i Cinek, i zakwitł i projekt Pozdro Techno, Pocztówka do babci, i 50+, i festiwal, na którym jest rap, ambient i techno. Rzeczy, które jak zaczynaliśmy, nie chodziły w parze. Ciężko powiedzieć w parze, bo ambient, rap i techno to są 3 rzeczy. Nie chodziły w trójkątach. I tak jakby to wszystko tak naturalnie, bo nam się chciało to robić po prostu. Robiliśmy to jak dla siebie. Autentyczność to jest coś, co tutaj Podlasie całe takie jest. Na Podlasiu nic nie udaje czegokolwiek innego niż tym jest. Więc to wszystko, co jest tutaj, wynika ze szczerych chęci, ze szczerej inicjatywy i po prostu ze szczerości i z prawdziwości. Ostatnio chyba z kimś rozmawiałem, że możesz iść do Podlasiaka i dostać szczere, dobre żarcie, a możesz iść do jakiejś restauracji, której w Gdyni jest całe mnóstwo, która tylko po prostu ładnie wygląda, ale tak naprawdę nie jest dobra i kosztuje dużo kasy. I to jest ta różnica, że to jest to, co tutaj się wydarza i to, jacy ludzie są na Podlasiu, to jest coś niesamowitego. Odpowiadam za jakby sprawy wizualne, za scenografię, za to, jak to wszystko wygląda, jak to działa i dla mnie na przykład te działania, prawda, już na miejscu, na festiwalu są takim odzwierciedleniem tego odbioru przez ludzi i chyba to jest dla mnie taka najważniejsza rzecz i największy sens robienia w ogóle tego wszystkiego, że widzisz, że rzeczywiście ludzie tak jakby nam w tym ufają, wiedzą, że to robimy dla nich i ten odbiór jest niesłychanie istotny i fajnie, żeby oni też to wiedzieli. Jakby myślę, że oni to też czują tak jakby poprzez lata naszych działań, ale tak jakby oni są też tak jakby twórcą, prawda? Bo bez nich w ogóle nie miałoby to żadnego totalnie sensu, nie? Muzyka jest przede wszystkim rdzeniem tej działalności i bez muzyki nie byłoby mnie ani tu, ani nigdzie indziej. I muzyka jest absolutnie szpikiem kostnym całej tej aktywności. Jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Kumple są najważniejsi. Moim zdaniem kumple są najważniejsi. Ja szczerze rzadko kiedy jadę na wątek muzyczny. Ja wiem, że tam będę uraczony jakąś kolacją muzyczną, że ja tam albo w coś popadnę, albo w nic nie popadnę. Natomiast dla mnie najważniejsze jest spotkanie z kumplami, nie? To jest dla mnie najważniejsze. Na koniec co powiedzieć? No chciałbym, żeby ten festiwal nigdy nie wygasł. Żeby był cały czas. Bez poczucia energii, która towarzyszy poznawaniu muzyki i chęci wysłuchania tego, jak ta muzyka jest tworzona, odgrywana, bez tej energii i bez pasji, to zjawisko nie ma kompletnie sensu. Więc mam nadzieję, że nie zmienia się pasja i energia.
Natomiast to, co się zmienia, to kształt, forma. Forma się zmienia. Forma się zmienia. Czas nam ucieka. Przepraszam bardzo. Bardzo was kocham. Ja również. Przepraszam. Tak czekałem, aż będzie takie sobie podsumowanie, jeśli forma się zmienia. Było... Stygnie mi kawa, Czaruś.